Witam. 19 sierpień 2025 rok i mamy dzisiaj sytuację taką dosyć niewyjaśnioną i troszeczkę skupiającą irytację, jeżeli chodzi o politykę, bo trzeba przyznać, że pan Nawrocki na to spotkanie nie pojechał. Pan prezydent Nawrocki nie pojechał, ale czy miał pojechać? Jeżeli jest umówiony na prywatną rozmowę z prezydentem Trumpem i to prawdopodobnie na bardzo długą, no więc, a miał pojechać pan Tusk lub pan Sienkiewicz. No więc jak to jest? Kto kogo tutaj olewa i jak traktowana jest tutaj no, jakaś linia polityczna naszego kraju. Fakt faktem, że pan prezydent Nawrocki jest właściwie reprezentantem, no mniej więcej, gdyby były dzisiaj te wybory, to podejrzewam, że 70% tego narodu. O, nareszcie. Albo zrobimy coś innego. Przesuniemy się troszeczkę do przodu. Delikatnie przesuniemy i zrobimy sobie wygodniej. O, teraz będzie dopiero. Prawie jak w raju, bo pogoda jest rajska. Przepiękne słońce i duża kawa, więc mamy dużo czasu. W dodatku na ten temat się nie wypowiada ani pan Tarczyński, ani nikt poważny, kto zna. A tutaj bębnią różni, a to, a że tamto, a owo. Po co? Teraz Donald Trump spotyka się z ludźmi, którzy są zainteresowani, no przecież wiemy czym, interesami. I najbardziej tutaj trzeba brać pod uwagę, że te interesy im czy dobrze idą? No oczywiście, że dobrze idą, ale dlaczego mają iść źle, jeżeli oni są zainteresowani prowadzeniem działań stricte, no takich jakich, które my nie chcemy w ogóle słyszeć o tych działaniach, ponieważ my nie jesteśmy zainteresowani dalszym konfliktem. My jesteśmy zainteresowani jak najszybszym rozwiązaniem tego konfliktu, ponieważ, no co tu ukrywać, ale no wiecie, co się dzieje gdziekolwiek i zobaczcie, co się dzieje przede wszystkim na tych stadionach. No, trzeba brać to pod uwagę, że te stadiony wyrażają społeczeństwo. Teraz to, co się stało gdzieś tam, nawet nie wiem, co to za stadion był, gdzie właśnie między innymi no, MSZ powinien zareagować i to bardzo poważnie. Ja zresztą kiedyś mówiłem, że stanąłem w takiej sytuacji, ale akurat z młodzieżą tego najstarszego narodu na świecie, który chce nam odebrać wszystkie możliwości, które są przed nami, czyli pamięć o Kaliszu. Na przykład ja nie mówię o panu Ryszardzie Kaliszu, absolutnie nie, tylko o Kaliszu jako o mieście, gdzie pan Nawrocki po swoim zwycięstwie właśnie się znalazł. Bo to jest bardzo ważne, żeby utrzymywać w założeniu. No nie podoba mi się. Nie wiem dlaczego. A ktoś mi musi przyjść i pomóc. Albo może jakoś tak. To trzeba naciągać. Nie, zębami nie będę naciągał, bo jeszcze sobie coś zrobię i po co. No trudno, niech będzie. Tylko była taka sytuacja, że miałem akurat przyjemność poznania człowieka, który jest w tych sferach bardzo dobrze znany i poprosiłem go o interwencję. No i ta interwencja się bardzo szybko skończyła w pozytywny dla mnie sposób. Więc trzeba tylko znaleźć sposób. Sposób jest jeden, jedyny.
właśnie to jest pan prezydent Trump. I to jest jedyny człowiek, który w tej chwili doświadcza przede wszystkim swojej umiejętności gospodarowania czasem. Dlatego Chronos jest w tej chwili najważniejszą sytuacją, jaką jest, i Bóg czasu, bo czas mija, a świadomość nasza jest coraz bardziej, no powiedzmy, że nie to, że nieprzyjemna, ale wręcz niezwyczajnie niekonsekwentna. Szukam słów, popatrzę się tutaj na owady, jak one tutaj działają, a owadów jest tutaj mnóstwo, a owady mnie interesują ze względu na to, że jest to inny świat zupełnie, świat owadów. Eksperyment Mucha, pamiętacie go. I trzeba pamiętać o takich rzeczach, bo te rzeczy należą właśnie między innymi do epoki, która nadejdzie, do czasu wodnika, który tak bardzo zaznaczam, dlatego że trudno jest wytłumaczyć w jednym zdaniu, czy nawet w ciągu wykładu, nawet gdyby ten wykład trwał 6 godzin, jak wygląda epoka wodnika, jeżeli ona ma 2,5 tysiąca lat, a przez 2,5 tysiąca zreferować w ciągu paru minut i jeszcze w dodatku umocnić najbardziej głupotę. Bo trzeba brać pod uwagę, że kiedy się zmieniały cywilizacje, był kryzys. Kryzys właściwie nawet i moralności, i nawet świadomości. I czy my jesteśmy teraz w kryzysie? Nie, w żadnym kryzysie nie jesteśmy. My jesteśmy w sztucznie emanowanej, a właściwie nie, dobrze, sztucznie emanowanej irytacji. Bo tak jak jesteśmy w tej chwili zirytowani, to nawet chyba w średniowieczu nikt tak nie był zirytowany, bo chłopaki jakby nie było dłubali te czółna, które musiały wojska przejść przez Wisłę. I to było świetnej konspiracji. No i Bractwo Jaszczurcze wtedy właśnie powstało, które inwigilowało całe tutaj i robiło wszystkie działania przeciwko krzyżakom, zakonowi krzyżackiemu, tak właściwie powinno się powiedzieć, a było to deformacja właściwie taka sama, jak i w tej chwili, dlatego też hołd pruski jest największym zwycięstwem. Tylko jedna rzecz, którą myśmy ciągle przegrywamy, to, że nie potrafimy wykorzystać tego, tak? Nie potrafiliśmy wykorzystać ostatnio tego, co ciągle wspominam, słowa solidarność, tak jak nie potrafiliśmy tej ropy naftowej, czyli dokładnie tego doświadczenia przez pana magistra farmacji Łukasiewicza zrealizować, tak jak wiele innych rzeczy, bo tutaj można wymieniać i bez końca, ale to nie chodzi o to. I w tej chwili właśnie do pana prezydenta Nawrockiego i do przede wszystkim Dominika Tarczyńskiego najwięcej należy, bo to są dwie osoby, które w tej chwili mogą umówić się na jutro z prezydentem Trumpem i rozmawiać w 4 albo w 3 osoby, tak? W 4 pary oczu albo w 3 osoby. I w dodatku mają zaplecze dużo większe niż którakolwiek z tych osób, które tam były na tych
na tym spotkaniu wczorajszym. No więc tutaj czy przedwczorajszym, ja już konkretnie nie orientuję się, bo nie śledzę tego, dlatego że tylko referuję to jako właściwie pan nikt. No bo jak to zrealizować? Że nie, jako astrolog patrzę się na to z perspektywy czasu. Ta perspektywa czasu coraz bardziej mnie irytuje, a w dodatku, jeżeli patrzę na to z punktu widzenia kosmogramu, no to kosmogram mnie nie zawiódł, no i Władimir Putin w tej chwili osiągnął to, co chciał osiągnąć, a właściwie pomogły mu planety, bo on nie za bardzo wie, co osiągnął, bo w tym momencie to, co zrobiło się wczoraj, no to przecież czy Macron, czy Tusk, czy w ogóle wszyscy oprócz kilku osób, to przyjaciele Władimira Putina. I to traktujmy to zupełnie poważnie. To nie jest tak, że to jest rozmowa jakby bez świadomości, bo przypomnijmy sobie, jak wyglądało to na molo i jak poklepywano się, jak tutaj ta rozmowa poszła na bok i w ogóle całe to środowisko, jakie oklaski przynosiło. Teraz, jeżeli patrzymy na pana Macron, ile razy był w Moskwie i jak przyjmował Władimira Putina, łącznie przecież w Anglii. Zresztą trzeba brać pod uwagę, że Anglia nigdy nie była przeciwko Rosji. Przecież to jest tylko kwestia była stworzenia większego imperium, ponieważ wydawało się, że Rosja może ze względu na złote monety przejąć świat i Rosja była wówczas jedynym państwem, gdzie słońce nigdy nie zachodziło, tak? Bo była zarówno w Europie, jak i w Azji, tak i w Ameryce. Przecież to trzeba brać pod uwagę, że w tej Kanadzie, znaczy nie w Kanadzie, tylko Alaska należała do nich. I teraz przyglądając się temu, musimy brać pod uwagę, że właśnie Władimir Putin, jadąc na Alaskę, w pewnym sensie historycznie stał na swojej ziemi i o tym opowiadał. I dziękował prezydentowi Trumpowi za to, że gdyby on był prezydentem, to do tej sytuacji by nie doszło. I to jest właśnie tutaj przytyczek na tą sytuację, która się odbyła wczoraj. Ja nie robiłem tego kosmogramu ze względu na to, że po prostu, krótko mówiąc, nie mam drukarki. Trzeba by zrobić każdego z uczestników. W dodatku nie wiem, czy bym tego fińskiego prezydenta, czy tam jeszcze kogoś otrzymał prawidłowy, a robić z kolei wszystkich na 12, to mniej więcej to samo, co bić się ze ścianą i nie ma sensu. Trzeba czekać na rezultaty, a rezultat jest 3 września, kiedy pojedzie, a w dodatku jeszcze nie wypowiedział się zupełnie pan prezydent Trump. Dopiero po wyjeździe będziemy mogli, bo to, co już w tej chwili mamy, te jakieś tam szepty czy podsłuchy, no to one są jednostronne, bardzo wyraźne i trzeba przyznać, że no, w pewnym sensie podprogowo można by było powiedzieć, że wszystkie te osoby, które tam są, każdy gra swoimi kartami i uważa, że jest najważniejsze, a nic nie ma do powiedzenia i nic nie ma do dania. Nic, bo jeżeli cokolwiek oni mogą dać,
to trzeba brać pod uwagę, że wtedy wchodzimy w sytuację taką, która Finlandię likwiduje, Estonię likwiduje, Łotwę likwiduje, Litwę likwiduje, a świadoma jest Polska, Słowacja, Węgry i Rumunia. No i widzieliśmy dokładnie, jak reagowała na to jedyna osoba, która tam była, właściwie tak z takiej cichej opozycji, pani z Włoch, prezydent Włoch, i tylko ona swoją mimiką utrzymywała kontakt, powiedzmy, że mowy ciała. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, dlatego że ta mowa ciała zostaje naruszona w bardzo taki nieprzyjemny sposób, ponieważ przewraca oczami i tam jeszcze jakieś gesty wykonuje, które nie wiadomo co pod stołem, jak reagowała, tupiąc, czy też unosząc palce u stóp, co by było w ogóle bardzo atawistycznym sposobem przekazywania wiadomości. No ale jesteśmy w takiej dżungli, że musimy reagować dokładnie tak właśnie, jak umiemy, po to, żeby inni zorientowali się, że jesteśmy po tej stronie najbardziej konsekwentnej, bo konsekwencje tego wszystkiego są w tej chwili nie do zrozumienia, dlatego że każdy, kto robi w tej chwili jakiekolwiek działania, to bardzo myli się pod tym względem, bo jest jedna zasada. Albo idziemy wspólnym frontem i ku wolności, ku niezależności, albo idziemy drogą bardzo okrężną poprzez pieniądze. Więc ile możemy zarobić, tyle wyciągniemy. A dzisiaj uzurpując sobie, co już właściwie dostał Władimir Putin, i on tego nie odpuści, bo jednak to, co zajął, to jest jego, a w dodatku historycznie też jest jego i wszyscy o tym wiedzą, bo o tym mówią mapy, to tylko narozrabiał, co tu ukrywać, Chruszczow, a właściwie jeszcze wcześniej, biorąc pożyczkę od Anglików, i gdzie Krym mógł się stać własnością Wielkiej Brytanii, a tutaj robiąc manewr, że przechodzą te ziemie na stronę wtedy zbudowanej Ukrainy, osobnego jakby miejsca, więc nic nie mając z tą Rosją radziecką, wtedy jak te pieniądze zostały unicestwione, co jest pewnym manewrem Wall Street mieszanym z komunistycznymi władzami. I tutaj trzeba brać to pod uwagę, że to nie jest... Nawet nie wiedziałem, że tutaj samoloty latają. Latają. Czasami je trzeba posłuchać. Nie wiem, co to jest i skąd to leci. Jeszcze jakaś ciężarówka. Oczywiście. I tutaj, patrząc się właśnie na te zdobycze, musimy brać pod uwagę jedną rzecz najważniejszą. Że jest to dla nas w pewnym sensie bardzo dobra sytuacja, o której ja już wspominałem
Jeszcze nie będę tego pokazywał na kosmogramach, bo po prostu warunki nie sprzyjają, bo nie mam tej drukarki, która jest najważniejsza. No i między innymi to, co pokazuję na kamerze, ja jeszcze wszystkich możliwości nie robię, ale to ze względu na to, że po prostu no, jak jest możliwość, to tylko tą muchą, taką wielką strzałką pokazuję miejsca. Ale to jeszcze nie jest tak. W rzeczywistości powinniśmy to robić bardziej dokładnie, tylko wszystkie programy, które chcę prowadzić, chcę robić na żywo. Bo jeżeli nie robię na żywo, to film zrobić to już żadna atrakcja. Film to już jest moment historyczny. Ja nie chcę historycznego momentu robić, tylko chcę robić momenty teraźniejsze, czyli budować historię, czy kreować pewne rzeczy, bo po to jest astrologia. Astrologia jest chwilą i w tej chwili odbywa się takie działanie, a za 10 minut już jest zmiana zupełnie planetarna i ta planetarna zmiana może doprowadzić do tragedii, ale jednocześnie można przeczekać do następnego jakby aspektu i wyrównać to. To, co właśnie w tej chwili robi pan Nawrocki z panem Donaldem Trumpem. Czyli dwaj prezydenci, którzy są w tej chwili właśnie bardzo uzależnieni od siebie. Dlaczego? Bo ktoś powie, o Boże, co on gada. A bierzecie pod uwagę, że tutaj pan Nawrocki, pan prezydent Nawrocki może być najważniejszą postacią w Trójmorzu? A Trójmorze wielkością będzie dorównywać i na przykład działaniami większe będzie miał osiągi niż na przykład Unia. I Unia w tym wypadku będzie konkurencją niebytą, czyli właściwie będziemy mogli Unię zakopać w historii i zamknąć tą rzecz, a wtedy dokona się największe marzenie pana prezydenta Trumpa, zlikwidowanie z mapy kraju, który nam tak bruździ i stworzenie małych jednostek typu Liechtenstein. Czy bierzecie to pod uwagę? Czy jest to możliwe? To jedźcie do Niemiec i zapytajcie się tam, bo oni już mają dosyć najazdów i przyjazdów, bo kiedy my wyjedziemy i wyjadą jeszcze Węgrzy, wyjadą Rumuni, i wyjadą Bułgarzy, wyjadą Słowacy i także opuści w pewnym momencie Włoch, to tam zostanie tylko proch. I to może być najgorszą rzeczą, że to będzie wewnętrzny dynamit. No cóż, według zasady z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Proste. Co tu zamieniać słowa? Trzeba mówić prostym językiem, bo inaczej nie możemy sobie zrealizować planu działania. Bo ktoś powie, ale co pan opowiada? Co ja opowiadam? A co Niemcy reprezentują? Volkswagena? Mercedesa? Co? Który samochód? BMW? BMW jest kraju, który zostanie. Ten, który ma liść dębu w herbie. To jest Bawaria. Ale Bawarczycy myślą tak jak my. Czasami im odbija. No, ale jak się ma suflerów i piesków, takie małe, co to gryzą, no to trzeba te pieski zainteresować jakąś padliną. Co za problem? Ubić dzika. I niech się zajmą nim, bo to są psy na dziki, większość. Przecież dzik kiedyś, tak zwana świnia,
udomowiona, pracowała jako pies w Germanii. My Słowianie też żeśmy je używali, ale nie w ten sposób. Do tej pory używa się świni truflowej. Psy truflowe też są. Bo już stawiam przeciwwagę, bo ktoś mi powie, że nie. Proszę pana, pan się zupełnie nie orientuje i tutaj wypisują głupoty czasami. Zresztą proszę bardzo, piszcie. I bardzo się będę cieszył, jeżeli postawicie nowe tezy albo nowe spojrzenie wasze, które mogło mnie umknąć. To jest zupełnie normalne. Dlaczego mam mi nie umknąć? Przecież jestem omylny. Tylko astrologia jest nieomylna, tylko że czasami źle odczytam. Normalne. A dlaczego mam nie odczytać? Przecież jeden z astrologów odczytał tak świetnie, że demaskowanie jego dla mnie stało się pasją. No i całe szczęście. Nie będziemy przenosić stolicy do Krakowa. Bo po co? A głupota niech się szerzy nadal. No proszę, taka jest zasada. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że to, co się dzieje, jest w gruncie rzeczy dla nas ostrzeżeniem, a jednocześnie światłem. Im bardziej jest zaangażowana planeta ciężka, czyli na przykład chociażby Pluton, Uran, czy Saturn, czy Neptun, akurat nie po kolei powiedziałem, ale już niech będzie, tym bardziej my mamy więcej do powiedzenia. Dlaczego? Bo mamy doświadczenia. Liczmy, że od 966, a idąc dalej, to liczmy, że jeszcze trzeba tak dołożyć do tego 3000 lat, bo 2000 lat przed narodzeniem Chrystusa już Kalisz istniał jako dosyć potężna siedziba i trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że w tym momencie stanowiliśmy jakąś jednostkę dosyć groźną, tylko historycznie nie odpowiadamy, bo wkroczyło chrześcijaństwo i chrześcijaństwo zabroniło, to jest złe powiedzenie, bo gdyby chrześcijaństwo zabroniło, to by nie było pocztu tych władców na Jasnej Górze i nie byłoby na kolumnie Zygmunta. To jest jakby nie było, w tym momencie chrześcijaństwo przechowało dla potomnych, tylko że że ci, którzy udają tak zwanych wielkich i usłużnych, nie chcą się na to zgodzić, bo nie chcą poprawiać historii, bo po co im? Lepiej niech będzie ta, która jest. A ta, która jest po prostu. Stany Zjednoczone są oparte o wielką tragedię Indian. I nawet kiedy chcą ruszyć tą swoją historię, to ta indyjska część zabrania ze względu na to, że słowne przekazy mówią zupełnie o czymś innym, że wcale nie byli oni pierwsi. Bo wikingowie już byli i wiadomo o tym. Wiadomo o tym, że prawdopodobnie byli Rzymianie, bo są na to ślady, a prawdopodobnie, bo mogła być to jeszcze jakaś inna cywilizacja, przypuśćmy grecka, albo coś na kształt. Ale wiemy, że Egipcjanie też mieli kontakt. I tutaj, w tym wypadku, dla Indian stałoby się to w pewnym sensie nieszczęściem. A z kolei współczesnej Stanom Zjednoczonym
na tym nie zależy, ponieważ mają swój kraj, który zdobyli dzięki działaniom masońskim. Stworzyli ten kraj na zasadzie najważniejszej, zamkniętego superraka i strzelca, który zdobywa, i mogli się usamodzielnić przez dalekosiężne myślenie jowiszowe i wielokrotne poprawianie tutaj schronienia dla obywateli, którzy będą posłuszni pewnej idei, no i tak zostali. I nie ma co się dziwić. Ten kraj historii nie ma, bo ta historia jest wręcz sięgająca naszego ostatniego króla, który bardziej interesował się teatrem i jeszcze innymi rzeczami ze względu na to, że była niesprzyjająca sytuacja, która w rzeczywistości jest w tej chwili identyczna. I kto zna historię, ten świetnie wie, na czym polegała ta stanisławowska kultura przechowania tego języka i tych wszystkich wspaniałych, no chociażby obiadów czwartkowych. I nie tylko, i tego pisarstwa, i tego, nazwijmy, działania ku podtrzymaniu świadomości. Ale potem przepadliśmy na długi okres, kiedy wtedy budowaliśmy właśnie ten kraj, gdzie Donald Trump jest dzisiaj prezydentem, i wtedy przy pomocy naszej krwi, naszych dziadków, którzy poszli tam walczyć z Puławskim, z Kościuszką, no i nie tylko, bo to tylko te nazwiska znamy, a było ich mnóstwo. No bo cóż. No ale Amerykanie jak Amerykanie zawsze dążą do swojego, i Kościuszko musiał opuścić, Puławski zginął. Zostały się tylko sławy, ale nie w tym kraju, tylko w Szwajcarii. Dlatego też tam przybył. Bo tam Patek, Longin, no i jeszcze inni nasi współbracia mieszkali i tworzyli historię, o której Szwajcarzy zapominają. A trzeba im czasami od czasu do czasu przypomnieć, że w gruncie rzeczy bez nas by zostali tylko pasterzami. I by chyba tylko nie wiem, czy bryndzę tworzyli, czy nędzę popychali. Trochę nieładne słowa, ale zrozumieliście. Więc w tym momencie trzeba patrzeć, że planety są sprzyjające, ponieważ mamy historyka, i to z IPN-u. Mamy przyjaciół w formie profesora Centkiewicza. Mamy cały sztab dobrany doskonale i miejmy nadzieję, że nie zrobią tego 300-letniego kłopotu, który nam zrobił Stanisław August i poddał Polskę historycznemu reżimowi rosyjskiemu, pruskiemu i austriackiemu. Dzisiaj już tych państw w założeniu nie ma, bo Rosja przeżyła też swój kataklizm poprzez komunizm i ten kataklizm
pan reprezentował tam w Kanadzie. Było to mądre, bo w gruncie rzeczy Alaska nie należała do Związku Radzieckiego, tylko do Rosji. Natomiast on przyjechał jako ten Rosjanin, który raczej budionny, a nie ten carski. To bardziej bym podejrzewał, że w zamyśle miał więcej do powiedzenia kto inny, czyli Władimir Putin. On się czuje carem, a tutaj ja ostrożnie napiszę sobie cepce pacepem pogania. No i wyszło prawidłowe, czyli nunchaku po japońsku do tłuczenia ryżu albo do obrony przez Bruce Lee. I to jest właśnie konsekwencja tego wszystkiego, że my musimy się nauczyć jednej rzeczy jako naród. Rozwiązywać problem przed, w trakcie i po. I nauczyć się zmieniać zdanie, bo tylko i wyłącznie jedno zwierzę nie zmienia. No a pamiętacie, kto siedział w kinie? No więc o co tu chodzi? Bądźmy lachami. Lacha to jest pewien sprzęt, a my w sumie razem ze sprzętem stanowimy. Panie prezydencie Nawrocki, poproszę to. O, nawet pies się odezwał w odpowiednim momencie. To lubię. To jest sprzyjające środowisko. Trzymajcie się. No cóż, mam nadzieję, że opiszecie to na dole. Mam nadzieję, że wytrzymacie ten mój monolog, ale nie wytrzymuję nerwowo, kiedy brak mi słów, bo głupota nadal jest domeną, a nie atrybutem, bo czasami warto poczekać. Prawdziwy rolnik spokojnie czeka. Na co? Na żniwa. Bo wtedy jest ciężka praca. A tutaj przyszli tylko kosiarze. A co będą ciąć? Co będą zbierać? A czy musimy o tym wiedzieć? My róbmy swoje. Dziewczyna powiedziała, że koniec rozmowy. Dzień dobry. Co? Widzicie, tak to wygląda. No i co? Co robimy? Nie ma kolegi? Aha, dobrze. Uważasz, że co? Widzicie, że jest aktorka? Po prostu zachowuje się jak zasłonka. No, jakby nie było hard rosyjski, Borsaj. Kawał dziewczyny, ale za to kochana. Z Bogiem, do zobaczenia. O 21 prawdopodobnie będę, jeżeli coś nie wybuchnie, ale nie będzie to jeszcze offsetka. Porozmawiamy, zobaczymy, co wymyślili. A to w tej chwili niezła gratka, ale nie dajmy się ponieść fantazji. Bądźmy realni i patrzmy, skąd tu zaoszczędzić? Nie, na czym zarobić. Przecież co, nie potrafimy? A Wokulski nie nauczył? Nie czytaliście? Boże jedyny.
Na czym on się zarabia? Słuchajcie, do zobaczenia. Uciekam, bo przecież ona mnie zauroczy. Buziak. No daj buziaczka, no. No. Oj. Nie ma jak miłość zwierzęcia do człowieka. A my musimy się odwdzięczać. Oddzięczyć? Odwdzięczać? Nie wiem, jak się mówi. Ale chyba w liczbie mnogiej będzie bardziej prawidłowo, bo to jest największa forma miłości. Ach, proszę. Widzicie, jak to się tuli? No chodź. O, tak. No i co? Trzymajcie się, naprawdę muszę iść, bo ona coś chce ode mnie. Nie dajmy się. No puść mnie. O! Jest niesamowita. W pewnym momencie mówi, chodź ze mną. I prosi mnie o coś, bo mnie lisza. Ja nie znam tak za bardzo tego psiego języka, ale no cóż. Nie doczytałem takiej książki, podaj łapę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. No puść. No puść, poczekaj, no. No, już, dobrze. No kocham cię. Oczywiście, że cię kocham. Ty też mnie kochasz. O tak. Och, jaka ty jesteś kochliwa. O 21 jesteśmy normalnie. Tylko jeszcze to nie offsetka.